trwają bardzo wzmożone prace na temat tego, by ustalić normy i standardy tego, co nas czeka w przyszłości, a mianowicie płatności za pośrednictwem agentów AI. Branża płatnicza po prostu jest taką studnią bez dna, bo nie wiem, skończymy jeden projekt, wdrożymy coś fajnego i za chwilę już technologia nam przynosi nowe rozwiązania. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, więc my też bardzo wiele rzeczy testujemy. Cześć wszystkim. Mam dla Was pytanie. Jak wyobrażacie sobie płatności za 3 lata? Będziemy płacić telefonem, kartą, a może biometrią lub po prostu twarzą? Brzmi jak science fiction? Otóż nie. Te elementy, tak jak biometria, płatności ubraniowe, nazwijmy to, czy garderobą, czy sztuczna inteligencja, która pomaga nam w ciągu sekundy zidentyfikować transakcje oszukańcze, są dostępne już dzisiaj. W dzisiejszym odcinku pogadamy o przyszłości pieniądza, o tym, jak Ty możesz na tym skorzystać. Ty i Twój biznes wykorzystać potencjał przyszłościowych rozwiązań technologicznych związanych z rynkiem płatności. Jak możesz zwiększyć konwersję, jak możesz przywiązać do siebie klienta i zachęcić ich do tego, żeby kupowali szybciej, wygodniej i bezpieczniej. Wyprzedzić też konkurencję, wykorzystując to, co jeszcze dzisiaj jest powtarzane gdzieś w kuluarach, a za chwilę stanie się normalnym biznesem. Jeśli prowadzisz sklep internetowy lub zamierzasz zacząć, ten odcinek pomoże Ci w inny sposób spojrzeć na tą branżę. Zostań z nami i dowiedz się więcej. Nazywam się Michał Bzowy i jestem CIO w PayPro, firmie, która stworzyła Przelewy24. Od 20 lat rozwijam system płatności, który obecnie jest największym dostawcą płatności w rynku polskim. Od tego czasu przeszedłem wiele rewolucji i obserwowałem niemal wszystkie rewolucje na rynku płatności. Waszym i moim gościem jest dzisiaj Daria Augustik, Vice President of Business Development w polskim oddziale Mastercard Europe. Odpowiada za strategię akceptacji kart e-commerce, czyli tym, co dla waszych klientów jest najbardziej wartościowe, doświadczenie płatnicze w procesie zakupowym. Mastercard pracuje od 2011 roku i jest odpowiedzialna za technologiczne wdrożenie wszystkich nowości, które na tym rynku się pojawiają, na przykład płatności mobilnych. Wspólnie mieliśmy okazję wdrażać wiele produktów razem Przelewy24 i Mastercard w okresie tych już niemal 14 lat. Dzięki Daria, że zgodziłaś się odwiedzić nasz program. Witamy. Dziękuję za zaproszenie. Cześć Wam wszystkim. Zacznijmy od tego, co właściciel sklepu zna aż za dobrze i do czego musi się przygotować, czyli okresu wzmożonej sprzedaży. To jest okres, który właśnie jest przed nami. Tak naprawdę rozpoczyna się w tym momencie. Już dostaliśmy pierwsze sygnały z rynku, gdzie informują nas sprzedawcy, że szykują się i my też mamy być przygotowani. To jest moment, gdzie sprzedający ma bardzo mało czasu na to, żeby przekonać klienta do swojej oferty i pozwolić mu zakupić towar. Czyli klient przechodzi przez proces sprzedażowy, wybiera sobie ofertę, uzupełnia koszyk, ma pełen koszyk i teraz kupuje, zapłać. I co się dzieje dalej? W momencie, gdy mamy okres przedświąteczny, wyprzedaży, okazję, zależy mu na czasie. Natomiast w wielu przypadkach, gdy będzie próbował zapłacić, musi sięgnąć po dodatkowe narzędzia autoryzujące, przepisać kod, przepisać jakieś cyfry z SMS-a, uruchomić aplikację mobilną. Ten proces się komplikuje. I tu pytanie, które ciągle słyszę od różnych osób właśnie z branży sprzedażowej, jak w takim obszarze, gdzie jednocześnie musimy zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić też wygodę klientowi, tak? Czyli w jaki sposób zaprzęc te technologie do tego, aby pomogły klientowi zapłacić jednocześnie wygodnie, ale też bardzo bezpiecznie. No tak, bezpieczeństwo jest krytyczne i klienci dzielą się na tych, którzy wolą szybciej, ale zawsze bezpiecznie, lub tych, którzy wolą bezpiecznie, ale również szybko. Więc tak naprawdę mamy te dwa czynniki, które są ważne. I oczywiście z perspektywy sklepu jest tak samo, tak? Chcemy, żeby klient dokończył jak najszybciej proces zakupowy, ale również chcemy, żeby ta transakcja była bezpieczna zarówno dla klienta, jak i dla samego sklepu, tak? Bo to jest też oczywiście powiązane ze sobą. Silne uwierzytelnienie, bo tutaj tak naprawdę o tym mówimy, o jednym z tych czynników, które napotykamy podczas dokonywania zakupów, jest procesem dziś, który polega na tym, że nasz bank w jakiś sposób nas uwierzytelnia. Tak jak powiedziałeś, niektóre banki pozwalają nam się uwierzytelnić w aplikacji bankowej, inne wysyłają nam kody SMS-owe, które wpisujemy. Dziś tak wygląda ten proces. Wiele rzeczy się zmienia, technologia idzie do przodu i też będziemy szli i zresztą już po części w niektórych rozwiązaniach opartych również o płatność kartą, takich jak portfele elektroniczne, już dziś możemy identyfikować się biometrią, bo to jest na pewno jedna z najbardziej
popularnych i najszybciej rozwijających się metod uwierzytelnienia to jest biometria. Drugą rzeczą, która spowalnia proces zakupowy, ale mamy nadzieję, że tak naprawdę za niedługo przestaniemy to robić, to jest podawanie 16 cyfr numeru karty, daty ważności i kodu CVC. Jest to taki trochę, powiedziałabym, przestarzały relikt przeszłości, który już dziś zmieniamy razem też wspólnie z Przelewy24 dzięki wdrożeniu Click to Pay, czyli czym jest Click to Pay? To jest możliwość zapisania karty w chmurze organizacji płatniczej i później dzięki temu podczas kolejnych zakupów nie musimy już podawać numeru karty i wszystkich szczegółów, tylko automatycznie sklep nas rozpoznaje i płacimy jednym kliknięciem, właśnie bez konieczności podawania tych danych. Więc na pewno ta technologia Click to Pay, biometria, pewnie o której sobie jeszcze pogadamy, to są na pewno te technologie, które dziś zapewniają nam szybkość i bezpieczeństwo, a oczywiście w tle jeszcze za tym wszystkim jest tokenizacja, którą również zarówno dla płatności Click to Payem stosujemy, jak i też dla wszystkich innych takich use case'ów, powiedziałabym, typu zapisana karta, tak, i jakieś płatności recurringowe. Tutaj również tokenizacja gra olbrzymią rolę i pomaga w zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa. Także myślę, że te właśnie technologie dziś są tym, co jest ważne i tym, co się dzieje. No a myślę, że w przyszłości to w ogóle będzie jeszcze ciekawiej i jeszcze szybciej. Dziś, patrząc na rynek płatności, w szczególności o tym, co dzisiaj rozmawiamy, dotyczącym płatności kartami, płatnik ma wybór, tak? I często wybiera inną metodę płatności, na której przepisuje się pewien kod 6-cyfrowy w celu zapłacenia. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze cały czas brakuje świadomości tego, jak wygodna i bezpieczna może być ta metoda, o której wspomniałaś, czyli te one-clickowe metody realizacji płatności kartami, czy to Click to Pay, Google Pay, Apple Pay. Gdybyś mogła trochę odczarować te hasła dotyczące tokenizacji, właśnie Click to Pay, co to ze strony no tak naprawdę bezpieczeństwa informacji i wygody płatności znaczy dla płatnika? Oczywiście, więc tak, jeżeli chodzi, to mamy te dwa aspekty, wygoda i bezpieczeństwo. Więc jeżeli chodzi o wygodę, to na pewno ta zmiana tego modelu, powiedzmy sobie, inicjowania transakcji, czyli dziś przypisujemy 16 cyfr numeru karty, datę ważności CVC. Click to Pay to jest międzynarodowy standard oparty o IMVICO, który pozwala nam na zapisanie karty w chmurze organizacji płatniczej, która wydała nam naszą kartę płatniczą, dzięki czemu przy kolejnych zakupach już nie musimy podawać tych szczegółów. I tutaj jest, powiedzmy sobie, ta część wygody. Tak? Nie podajemy już informacji, tylko tak naprawdę z poziomu sklepu bądź formatki płatniczej operatora płatności, jakim są Przelewy24, ja już jestem rozpoznany i dane naszej karty już są tak naprawdę jakby podane na formatce płatniczej, dzięki czemu jak po kliknięciu na tą kartę płatność jest inicjowana. To może odczarujmy od razu kolejny temat. To nie, że operator płatności czy jakaś firma pośrednia przechowuje dane karty, tylko tu wchodzi na scenę tokenizacja. Oczywiście. To dane karty oczywiście są przechowywane po pierwsze w infrastrukturze, powiedzmy sobie, organizacji płatniczej. To jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że one są przechowywane w formie stokenizowanej. Czyli tak naprawdę my jako organizacja płatnicza Mastercard w momencie, kiedy klient jest przy tych pierwszych zakupach, gdzie ma możliwość zapisania karty do Click to Pay'a, my tak naprawdę tą kartę tokenizujemy, czyli zmieniamy ją na ciąg randomowych cyfr, które później w tej naszej chmurze są zachowane i dzięki temu tak naprawdę ta transakcja jest zabezpieczona podwójnie, tak? Bo po pierwsze jest na infrastrukturze organizacji płatniczej, po drugie tak naprawdę przechowywane są stokenizowane dane tej karty. To też widać świetnie, wydaje mi się, że w ostatnich komunikatach prasowych, jak przecież cofniemy się kilka lat wstecz, ostatnich, to coraz rzadziej słyszymy o wycieku danych kart. I to jest właśnie to narzędzie, które pozwala nam, to rozwiązanie technologiczne, które pozwala nam nie udostępniać. W tym momencie sklep nawet nie ma dostępu do danych kart płatniczych klienta, tylko te dane są przechowywane w bezpieczny sposób, a sklep posługuje się w komunikacji właśnie tym tokenem. Oczywiście. Tak naprawdę tokenizacja jest odpowiedzią trochę na to, co myślę, że wiele lat temu słyszeliśmy, że z jakiegoś tam serwera jakiejś firmy wyciekły dane karty i przez to trzeba było je zastrzegać. Dziś tak naprawdę, gdyby nawet się coś stało i wyciekłyby tokeny, tak naprawdę te tokeny nie mogą być użyte do powtórnej transakcji, bo są z automatu zablokowane. A nasza karta dalej działa. Także właśnie tokenizacja jest odpowiedzią między innymi na tematy takie, powiedzmy sobie, fraudowe.
Wracając do biometrii, 49% Polaków dzisiaj według badań używa biometrii na co dzień, chociażby do odblokowania telefonów, czyli to już nie jest powiedzmy jakiś mniejszościowy produkt, czy mniejszościowe rozwiązanie, które jest rzadko spotykane, tylko to jest powszechnie używane narzędzie. Jak konkretnie e-commerce może wykorzystać tego typu przewagę technologiczną i istniejącą właśnie obsługę biometrii w naszych urządzeniach, aby stało się to katalizatorem do konwersji, a nie jakimś tam hamulcem, dodatkowym krokiem, który utrudnia? Ja myślę, że tak, że biometria to już nie jest science fiction. Kiedyś się wydawało, że jest. Dziś tak naprawdę już używamy biometrii do autentykacji w e-commerce. Apple Pay, Google Pay to są rozwiązania płatnicze oparte o karty, gdzie tak naprawdę autentykujemy się za pośrednictwem swojego telefonu, tak? Czyli to, co wcześniej sobie powiedzieliśmy, że nasz bank wymaga autentykacji, czy to z poziomu aplikacji bankowej, czy poprzez kod SMS. Tak naprawdę, jeżeli używamy portfeli elektronicznych, to autentykujemy się na swoim telefonie w wybrany przez siebie sposób. Oczywiście może to być kod, natomiast wydaje mi się, że już większość z nas jednak używa do logowania się Face ID, czy odcisku palca. My również też jako Mastercard pracujemy nad standardem wykorzystywania biometrii do płatności kartą w internecie. To się nazywa Passkey i, że tak powiem, na ten moment są pierwsze pilotaże przeprowadzane w Europie. Mam nadzieję, że za rok na kolejny Black Friday już w Polsce będziemy wszyscy identyfikować się do płatności kartą biometrią. Świetnie. A powiedz mi, co na to regulacje, ponieważ PSD2 wymaga ten SCA, czyli Strong Customer Authentication. Czy takie potwierdzenie transakcji biometrium jest w 100% zgodne z wymogami regulatorów? Oczywiście, że tak. No, dziś w kontekście ram prawnych mamy regulację PSD2. Za 1,5 roku, 2 lata wejdzie nowa regulacja PSD3. Także też, że tak powiem, tutaj wiele się dzieje legislacyjnie w tym temacie. Co tak naprawdę PSD2 wymaga? PSD2 wymaga tego, by transakcja była silnie uwierzytelniona. Oczywiście są wyjątki od tej zasady, ale myślę, że o wyjątkach na ten moment nie mówmy. Powiedzmy sobie o samym fakcie, że taka legislacja funkcjonuje i musimy się do niej stosować. Czyli mówi ona o tym, transakcja powinna być silnie zautentykowana. I oczywiście regulacja mówi o tym, co znaczy, że transakcja jest silnie zautentykowana. Musi być użyty faktor wiedzy lub faktor posiadania na przykład. I tutaj mówimy o tym, że biometria jest oczywiście naszą cechą biometryczną, którą posiadamy, także oczywiście spełnia wszelkie wymogi prawne, jeśli chodzi o właśnie takie wymogi, które legislacja na nas narzuca. No i oczywiście jest super bezpieczna. Wspomniałeś, że za rok podzieliście kolejnym rozwiązaniem. Historia naszej współpracy chyba tak wygląda, nie? Że co się dzwaniamy, to generalnie mamy jedna albo druga strona ma super pomysł na nowe rozwiązanie i kolejny produkt. I to dlatego tyle lat pracujemy w tej branży, Michał, dlatego, bo tak naprawdę ja w ogóle bardzo lubię to, co się dzieje i tak jak zresztą mnie fajnie na początku przedstawiłeś, że lubię wdrażać innowacje, to tak, to jest prawda, ja zawsze się angażuję w jakieś takie nowe tematy i nowe projekty i branża płatnicza po prostu jest taką studnią bez dna, bo nie wiem, skończymy jeden projekt, wdrożymy coś fajnego i za chwilę już technologia nam przynosi nowe rozwiązania i tak naprawdę ulepszamy, poprawiamy lub tak naprawdę odpowiadamy, nie wiem, na nowe jakieś use case'y, dzięki czemu możemy wdrażać nowych klientów. Także myślę, że za każdym razem coś nowego i czymś nowym możemy się podzielić. To za chwilę jeszcze zadam ci pytania o te nowe rzeczy i ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że to też warto powiedzieć, że z boku może ktoś powiedzieć, co oni robią, tak? No to są płatności, poważne tematy, a tutaj wprowadzają, nie wiem, płatności zegarkiem, płatności uśmiechem, okiem i różnymi sposobami. Natomiast chyba warto powiedzieć, że tak naprawdę to jest rozwinięcie produktów, które od lat macie na rynku, tak? Bo ten silnik rozliczeń kartowych jest cały czas ten sam stabilny, który znamy. Natomiast w tej chwili te produkty mają tak naprawdę zaspokoić oczekiwania nowych grup odbiorców, tak? No, to nie są cały czas te grupy odbiorców, która była kiedyś, tak ludzie się zmieniają, pokolenia wchodzą nowe na rynek, więc te rozwiązania starają się nadążyć za tymi potrzebami rynku, natomiast te fundamenty cały czas są stałe i bezpieczne, tak jak to było przez wiele lat. Oczywiście, bezpieczeństwo jest w DNA, a tak naprawdę próbujemy ulepszać, poprawiać, no pewnie tak powiedzmy sobie taki user experience klienta, tak? To, co tutaj wspomniałeś, tak, że nośnikiem tak naprawdę karty mogą być różne rzeczy, tak sobie powiedzmy, a tak naprawdę transakcja w taki sam sposób przebiega, jak przebiegała.
tak naprawdę odpowiadamy na potrzeby klientów, tak? Czasem wyprzedzamy, czasem poprawiamy, czasem ułatwiamy. Oczywiście wszystko w zależności jest od technologii, tak? Powiedziałeś, że możemy płacić uśmiechem, możemy płacić twarzą. Też ważne jest, żeby powiedzieć, że Polska jest bardzo innowacyjnym krajem i bardzo dużo innowacji tak naprawdę robimy tutaj. Płatności zbliżeniowe, które wdrażaliśmy 2007-2008 rok. Ja jeszcze wtedy akurat miałam przyjemność pracować po stronie bankowej i w banku pracowałam nad tym rozwiązaniem. Tak naprawdę dziś 97-99 już procent z nas płaci zbliżeniowo w świecie rzeczywistym, tak? To właśnie chciałem zapytać, bo to jest dokładnie, czytasz moje myśli, następne moje pytanie, bo jako osoba wysoko postawiona w Mastercardzie na pewno masz kontakty z innymi rynkami, z przedstawicielami innych rynków. Jak Polacy wyglądają na tle właśnie innych rynków, w tym przypadku europejskich, czy nawet, nie wiem, jeżeli masz informacje amerykańskich, jeżeli chodzi o właśnie o nowinki i adaptację tych nowinek, bo wiadomo, że nowinkę można zrobić, żeby była ciekawostka, pokazać i schować. Natomiast nie tylko o pokazanie, ale też adaptację tych nowinek technologicznych związanych z płatnościami. No na pewno wyróżniamy się na skalę na pewno europejską, ale też wydaje mi się, że światową. Bardzo się cieszę z tego, że pracuję akurat w Polsce, bo właśnie bardzo dużo rzeczy nowych, fajnych robimy, ale też, bo powiedziałeś, że czasem są ciekawostki, żeby tylko pokazać. Może to tak wyglądać czasem, że to jest ciekawostka, żeby tylko pokazać, ale tak naprawdę też pamiętajmy o tym, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, więc my też bardzo wiele rzeczy testujemy, sprawdzamy, wdrażamy pilotaże i czasem jakieś rozwiązanie się skaluje, pytałeś o skalowanie, a czasem jest tak, że po prostu robimy coś i intencjonalnie nie po to, bo wiemy, że za chwilę będzie z tego bardzo wielka skala, ale też robimy po to, żeby zbadać, jak klienci reagują, żeby zbadać, jak technologia funkcjonuje i jak tak naprawdę można byłoby ją w przyszłości skalować. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że rzadko robimy jakieś rzeczy po to tylko, żeby się pokazać. Bardziej jakieś mamy w tle ukryte, bądź nieukryte, bo mówimy też czasem o tym na głos, tak? Że co chcemy sprawdzić i dlaczego chcemy sprawdzić. Natomiast wróćmy do tego skalowania. No my na pewno jako Polska jesteśmy zazwyczaj pionierem różnego typu rozwiązań i Polacy bardzo szybko adaptują nowe technologie i oczywiście wiele z nich się skaluje bardzo dobrze i to widać, tak? Polska jest widoczna w Mastercardzie w skali takiej europejskiej i globalnej jako kraj, który wdraża fajne rzeczy i potem je umie wyskalować i potem są one tak naprawdę replikowalne w innych krajach. Podczas naszego ostatniego spotkania rozmawialiśmy właśnie o jednej z takich ciekawostek, która może w przyszłości się bardzo dobrze przyjąć, czyli płatności okiem. Możesz trochę powiedzieć? Tak, to był pilotaż, który miałam przyjemność prowadzić i tutaj my na skalę globalną kilka pilotaży prowadziliśmy i prowadzimy nadal, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o płatności taką czystą biometrią, tak, bo wcześniej sobie też rozmawialiśmy o biometrii, to żeby może wyjaśnić naszym słuchaczom, jaka tutaj jest różnica. Z jednej, bo to co powiedzieliśmy o portfelach elektronicznych i autentykacją Face ID, tutaj mówimy o poziomie samej autentykacji, tak? Natomiast ciągle mamy metodę płatniczą, jaką jest płatność kartą bądź portfelem elektronicznym. To, co zrobiliśmy w Polsce, a mianowicie pilotaż płatności okiem, tutaj w ogóle trochę obróciliśmy, że tak powiem, rzeczywistość i w sklepie robiliśmy ten pilotaż razem z Empikiem. Były zainstalowane specjalne czytniki i zamiast zbliżać telefon bądź kartę, bądź zegarek, bo też troszeczkę sobie powiedzieliśmy tutaj o innych nośnikach, możemy sobie jeszcze trochę o nich powiedzieć, więc zamiast zbliżania tak naprawdę identyfikowała nas kamera, która skanowała nasz owal twarzy i tęczówkę oka, a w tle odbywała się transakcja kartą, bo wcześniej, żeby użytkownik mógł skorzystać z tego pilotażu, zapisywał swoją kartę w aplikacji firmy PayEye, bo z firmą PayEye przeprowadziliśmy ten pilotaż i transakcja działa się w tle. To był bardzo fajny pilotaż. My nadal jako Mastercard pilotujemy takie rozwiązania na całym świecie po to, żeby sprawdzić właśnie, którą cechą biometryczną klienci
się najchętniej by podzielili, bo tak naprawdę, żeby taki pilotaż móc przeprowadzić i żeby taką transakcję ktoś w sklepie mógł dokonać, tak naprawdę wcześniej musiał się podzielić tą biometrią, tak? A tutaj, jak już wiemy, wchodzimy na takie tematy trochę, powiedzmy sobie, etyki, ale też chęci konsumentów do dzielenia się swoimi danymi, bo biometria również jest częścią jakiegoś zbioru danych o nas samych. No bardzo ciekawy przypadek, ciekawy jestem, jak to będzie się rozwijało, bo faktycznie to zapominanie czy nie noszenie ze sobą różnych środków płatniczych się zdarza. Zanim przejdziemy właśnie do tego noszenia przy sobie tych instrumentów płatniczych, jeszcze takie pytanie o dobór partnera, ponieważ jeżeli rozmawiamy o konwersji i różnych perspektywach patrzenia na konwersję, zawsze jakby sprzedawca, głównym jego celem jest to, żeby tą konwersję podnieść, tak? Są oczywiście metody dotyczące samego procesu sprzedaży, natomiast jeżeli schodzimy do poziomu realizacji transakcji płatniczych, to też jest taki wskaźnik, który często jest wspomniany, który dotyczy acquirera, to jest wskaźnik oszustw. I to się łączy też trochę, o tym już wspomnieliśmy, o tym regulacjach PSD2 i zwolnień z tego SCA, z tego silnego uwierzytelniania. Jak taki wskaźnik oszustw, który definiuje poziom zaufania danego acquirera w porównaniu właśnie na przykład z wyjątkami dotyczącymi silnego uwierzytelniania, jak to może wpłynąć na konwersję i jak należy się zachować, wybierając partnera, żeby tą konwersję zachować jak najwyższą. Żeby ją podwyższyć. Albo jeszcze tak, podwyższyć. Bo powiedzieliśmy sobie o tym, że PSD2 co do zasady mówi, że powinniśmy się autentykować, czyli w sensie konsument powinien się zautentykować. I o tym sobie powiedzieliśmy, ale oczywiście też legislacja dopuszcza i fajnie bardzo, że dopuszcza możliwość zwolnienia z tego obowiązku silnej autentykacji. I jeden z tych wyjątków to jest wyjątek, kiedy agent rozliczeniowy, payment service provider, jak my to ładnie nazywamy, jeżeli jest, powiedzmy sobie, takim partnerem o bardzo dużym poziomie zaufania, czyli w naszym rozumieniu jako organizacji kartowej poziom transakcji oszukańczych u niego jest bardzo niski, tak sobie powiedzmy, to może skorzystać ze zwolnienia silnej autentykacji, dzięki czemu tak naprawdę konwersja się podwyższa. Dlaczego? Bo nie musimy przejść całego tego procesu autentykacji, na którym czasem jest tak, że klienci rezygnują z transakcji, bo na przykład nie kliknęli w aplikacji, nie przypisali kodu, bo jednak jest to jakaś dodatkowa czynność, tak? Także oczywiście jak najbardziej te wyjątki są stosowane i to jest bardzo dobre stosowanie się, więc też fajnie teraz jakby z perspektywy przedsiębiorcy, sklepu, merchanta, fajnie, żeby o tym porozmawiał ze swoim agentem, no i mam nadzieję, że jakby jego agent przy niskim poziomie fraudów będzie mógł zaoferować takie rozwiązanie merchantowi, co na pewno w znacznym stopniu podwyższy konwersję, a w tym specjalnym okresie, w którym jesteśmy teraz, czyli wzmożonej transakcyjności, na pewno to będzie bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, dla merchanta. To może porównamy dane. Jak analizowaliście, na jaki realny wzrost konwersji można liczyć, używając właśnie mechanizmu wyjątków? Myślę, że kilka punktów procentowych. Tak, dokładnie to samo mieliśmy u nas też jakby wdrażając u naszych klientów wyjątki, tak? Czy to w zależności od wartości, głównie to są wartości od wartości transakcji, bo przy mniejszych wartościach transakcji to ryzyko jest znacznie mniejsze, tak? Oczywiście też chyba trzeba powiedzieć, że niestosowanie silnej autoryzacji przy tego typu mechanizmie nadal nie zwalnia, nadal chroni płatnika, zarówno płatnika, jak i sprzedającego przed potencjalnymi fraudami, więc to też jest ważna cecha tej funkcjonalności. Natomiast też udało nam się podnieść konwersję, z tego co już pamiętam, to chyba było nawet 3%, także to jest konkretny wynik finansowy, jeżeli chodzi o ilość udanych transakcji w stosunku do wszystkich prób. A powiedz mi jeszcze, jak Mastercard wspiera tych właśnie PSP czy pośredników, którzy rozliczają te transakcje, którzy muszą dbać o ten poziom oszustw, w tym, żeby tych oszustw było jak najmniej? No to tutaj po pierwsze powiedziałabym tak, jakby my jako Europa jesteśmy rynkiem uregulowanym, co ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale powiedzmy sobie o plusach. Z perspektywy takiej patrzenia na świat pozytywnie, my na pewno jako region, ja teraz jakby patrzę z perspektywy całego świata jako Mastercard, my na pewno jako region jesteśmy najbezpieczniejszym regionem pod kątem transakcji, ponieważ mamy najniższy odsetek transakcji oszukańczych. Co jest bardzo dużym plusem. Między innymi wynika to z faktu, że jesteśmy uregulowani, tak? Ale oczywiście teraz schodzimy poziom niżej i oczywiście chcemy, żeby tych transakcji oszukańczych było jak najmniej, bo na tym nam wszystkim zależy, bo czym mniej transakcji oszukańczych, tym większe zaufanie do systemu płatniczego.
tym bardziej zarówno po stronie merchanta, jak i użytkownika jest chęć do korzystania z danej metody płatniczej. I my oczywiście jako Mastercard monitorujemy na stałe wszystkich naszych partnerów biznesowych. Was też oczywiście wiecie o tym dobrze. No i w sytuacji, kiedy zdarzają się jakieś incydenty, no to w odpowiedni sposób motywujemy partnerów do tego, by się poprawiali, wdrażali jakieś dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń i oczywiście działamy z tymi partnerami na co dzień, by jakiekolwiek anomalie wykluczać. Dobrze, to teraz wróćmy do tych ciekawych produktów. To się nazywa po polsku, właśnie jak mi to przetłumaczono na polsku, to aż się zdziwiłem, że to takie nazywa się, a to się nazywa płatności ubraniowe? Wearable. Czyli A te to wszystkie... chyba, poczekaj. No To nie wiem, chyba któryś tam- ChatGPT. Nie, znalazłem tu w wielu materiałach. To ubraniowe jest wykorzystywane Ubraniowe? jako polski odpowiednik. To mnie bardzo rozbawiło, O jak kurczę. można skaleczyć. A już chciałam powiedzieć, że czat zhalucynował. Nie, to czat nie skończył w tym przypadku. Jak sobie wrzucisz nawet do wyszukiwarki, to na wielu publikacjach, łącznie z Wikipedią, takie pojęcie w polskim. Oczywiście może nie używajmy tego, bo to brzmi dziwnie. Mówmy wearables. Mówimy wearables. Dokładnie. Czyli coś, co możemy na siebie nosić, to jest część naszej garderoby. I w jaki sposób te innowacyjne narzędzie płatnicze wspierają strategię, no tu w tym przypadku na przykład omnichannel, tak? No bo to jest coś, co możemy wykorzystać na przykład w przypadku tego procesu omnichannelowego, gdzie zamawiam sobie w sklepie, natomiast mam odbiór w jakimś fizycznym punkcie i też chciałbym zapłacić w tym fizycznym punkcie, a niekoniecznie musi być tam człowiek. Oczywiście. No, w ogóle wszystkie takie use case omnichannelowe bardzo się rozwijają, silnie widzimy to i te światy się naprawdę przenikają. Kiedyś wydawało mi się, że podejście jest takie trochę, że jest taka trochę konkurencja między tymi światami, między światem rzeczywistym a światem e-commerce'owym. Teraz widzimy bardzo często, jak te światy się nawzajem przenikają. No i oczywiście, jeżeli chodzi o urządzenia, powiedzmy sobie, urządzenia płatnicze, nośniki, no z tym ubraniowym to naprawdę nie słyszałam, ale okej. To ja powiem tak. Naszym celem jest, by płacić wygodnie i by umożliwiać jak najbardziej wygodne płatności. Jeżeli ktoś chce płacić telefonem, płaci telefonem. Jeżeli ktoś lubi swoją kartę, bo na przykład ma tam nadrukowane zdjęcie swojego pieska, to też fajnie, żeby płacił kartą plastikową. Ale też są ludzie, którzy i tak naprawdę coraz częściej widzimy ten trend, że ludzie płacą zegarkiem, płacą opaską. Mamy też dużo bardzo osób teraz, to jest chyba modne, ma takie opaski, które tam mierzą nam wszystko i też można sobie tam stokenizować właśnie kartę płatniczą, czy to oczywiście nowość na polskim rynku w tym roku, to są pierścienie płatnicze i jak najbardziej jest to, ja jestem osobą, która uważa, że każdy sobie wybiera to, jak lubi i fajnie, żeby był szeroki wachlarz możliwości. Ja sama akurat płacę zegarkiem, wychodzę na trening, idę pobiegać i później wracając, dzięki temu, że mam ten zegarek ze sobą mogę zapłacić, bo nie mam wtedy ani ze sobą portfela, ani telefonu, więc tutaj już w zależności od indywidualnych potrzeb uważam, że fajnie, że jest tego dużo i każdy powinien sobie wybrać lub może sobie wybrać to, co tak naprawdę mu odpowiada. A jakie były takie najdziwniejsze rozwiązania, które testowaliście? Może które nie do końca przyjęły, ale które próbowaliście też jako... Najdziwniejsze. Może nie najdziwniejsze, ale powiedziałabym, że z takich unikatowych rozwiązań, to pamiętam, że testowaliśmy tym, żeby płacić na przykład kurtką, tak? Na przykład jak jest zima, jeździmy na nartach i rzeczywiście testowaliśmy to podczas jakiegoś takiego okresu zimowego, że można było zapłacić kurtką na przykład, nie? Więc ale to są takie bardziej, powiedziałabym, takie projekty z ciekawostki, żeby zbadać adopcję, żeby zobaczyć w ogóle, jaki jest odbiór tego. No myślę, że takie zewnętrzne rzeczy jak opaska, zegarek czy ringi, to są takie najbardziej popularne, bo też użyteczne, tak? Dla szerszego grona odbiorców. Tak, ja też osobiście w sumie gotówki dawno nie dotykałem i bardzo nie lubię, gdzie muszę ją wyciągać albo szukać bankomatu, żeby ją wypłacić i faktycznie zegarek wiele razy uratował mi życie, gdzieś byłem, musiałem zapłacić, a telefonu nawet nie zabrałem. Także to dążenie, ten kierunek, zresztą to nie tylko płatności, tak, czy M-Obywatel, ta aplikacja, no to dokładnie jest ten sam trend, tak, czyli pozbywamy się jakby wielu dokumentów, wielu papierów, agregujemy to w jednym miejscu,
czy M-Obywatel też mógłby być w przyszłości w zegarku i myślę, że można by tak samo podobnie wykorzystywać tę technologię, także to jest taki naturalny kierunek, żebyśmy nie wiem, co powiedzieć, ręce mieli wolne, jak to nazwać, ale trochę tak to wygląda. Tak? Dokładnie tak to wygląda. I fajnie w ogóle, że poruszyłeś M-Obywatela, bo też w M-Obywatelu można regulować swoje zobowiązania również płacąc kartą. Także aplikacja M-Obywatel się bardzo rozwija. Powinniśmy być w ogóle dumni z tej aplikacji, bo naprawdę jest unikalna. Na pewno na skalę europejską. I też właśnie aplikacja M-Obywatel się rozwija, więc kto wie, być może za niedługo będziesz ją miał w zegarku, Michał. Nie mogę się doczekać. Znaczy, już dokumentów nie noszę, naprawdę jestem bardzo, bardzo zdigitalizowany, jeżeli chodzi o codzienne życie. To jeszcze zapytam jedną rzecz, zanim przejdziemy do ostatniego punktu, myślę, że też będzie to bardzo ciekawego, ale jak widzicie różnicę w adopcji tych nowinek technologicznych, na przykład jeżeli chodzi o grupy wiekowe, czy te starsze pokolenie, jak moje na przykład, również wykorzystują, że tu ja jestem akurat może skrzywionym przykładem, nie jestem reprezentatywną jednostką, ale czy te starsze pokolenie również starają się nadążyć i wykorzystywać tego typu udogodnienia? Jak najbardziej. Ja myślę, że my akurat w ogóle nie jesteśmy reprezentatywni, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tematy płatnicze, tak? Bo jesteśmy za bardzo ekspertami w branży, żeby mówić o sobie, że jeżeli my coś robimy, to najprawdopodobniej inni też. Tutaj na pewno nie. Oczywiście, że badamy adopcję różnych opcji per grupa wiekowa klientów i na pewno widzimy, że największa adopcja nowości jest wśród osób młodszych. Tutaj chyba postawię kropkę, co nie znaczy, że osoby z innych kategorii wiekowych rozwiązań nie używają. Tak? No oczywiście, że osoby z młodego pokolenia, które są takimi nomadami cyfrowymi, powiedzmy sobie już, tak? Dla nich po prostu to wszystko jest łatwiejsze i szybsze. Natomiast to nie jest tak, że osoby z innych grup wiekowych tych rozwiązań nie używają. I na koniec temat, który jest chyba absolutnym fundamentem dzisiejszego biznesu, czyli zaufanie. Tak? W dobie w szczególności rosnącej popularności AI, wszelkich rodzajów oszustw, deepfake'ów, czy też zaawansowanych phishingów, które się pojawiają, 64% Polaków obawia się kradzieży swoich danych. Ale jednocześnie z drugiej strony mamy 62% osób, który jest w stanie udostępnić swoje dane tylko po to, żeby mieć bardziej wygodny sposób dokonywania zakupów, czyli doświadczenia zakupowe. Czyli widzimy, że i z jednej strony jest obawa, ale z drugiej strony duża otwartość na to, żeby ten proces był dla mnie jak najwygodniejszy. Zaufanie to oczywiście nie tylko technologia, ale to też przejrzystość i otwartość. I teraz w jaki sposób myślę, że instytucje finansowe, takie właśnie jak Mastercard, budują ten kapitał zaufania, żeby użytkownik czuł się po prostu bezpiecznie, nie tylko od strony technologicznej, ale też od takiej poglądowo-wizerunkowej, nazwijmy to. No tak, wiedziałam, że przyjdziemy do tematu AI i tego, co się dzieje. Jak najbardziej te badania, które przywołujesz, pokrywają się też z tym, co my badamy i widzimy, ale to znowu tak jakby te badania, które powiedziałeś, znowu tak naprawdę oscylują wokół tych dwóch haseł szybko i bezpiecznie, prawda? Bo z jednej strony 60 parę procent osób podzieliłoby się swoimi danymi, żeby mieć wygodniej. Z drugiej strony 60 parę procent osób boi się i nie ma zaufania, bo wiąże się to z bezpieczeństwem, tak? Także tak naprawdę oscylujemy wokół tych dwóch obszarów i oczywiście my jako organizacja płatnicza w takim schemacie, w jakim działamy, no to wytyczamy standardy i normy dla całego rynku po to właśnie, by było bezpiecznie dla tak naprawdę użytkownika końcowego i też merchanta, który oferuje dobra. I na pewno w Mastercardzie dziś, tak jak rozmawiamy sobie, trwają bardzo wzmożone prace na temat tego, by ustalić normy i standardy tego, co nas czeka w przyszłości, a mianowicie płatności za pośrednictwem agentów AI, tak? Bo tutaj tak naprawdę o tym rozmawiamy, tak? Jest to przyszłość, która jest przed nami. Ja personalnie wierzę bardzo w to, że będziemy kupować i będziemy zlecać wykonywanie zakupów agentom AI. Natomiast, żeby to się mogło wyskalować, to tak naprawdę niezbędne jest wprowadzenie norm i zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności pomiędzy stronami, bo tak naprawdę dopuszczamy do procesu płatności kogoś, kto jest agentem AI, który dziś nie jest zdefiniowany, tak, w tych naszych wszystkich normach, w których się dziś poruszamy i nie jest w żaden sposób zdefiniowany do tego,
jeżeli taki agent się pojawia, kto za co bierze odpowiedzialność podczas procesu zakupowego. I tak naprawdę my pracujemy nad tym, żeby takie standardy wypracować, bo na koniec dnia ważne jest dla nas, by użytkownik końcowy się czuł bezpiecznie, a tylko będzie się czuł bezpiecznie, jak będzie wiedział, że są jakieś ramy. Tak? Dziś świat agentów się rozwija bardzo dynamicznie. Ja bardzo dużo śledzę, bo jest to oczywiście kolejna innowacja, która jest przed nami, więc ja staram się być na bieżąco. Sama korzystam też z tych rozwiązań w kontekście na razie oczywiście takiego wyszukiwania informacji i muszę powiedzieć, że mam zarówno bardzo dobre doświadczenia, jak i bardzo złe doświadczenia akurat z czatem, tak? I z jednej strony potrafi czasem wspaniałe rzeczy znaleźć w przeciągu kilku sekund, ale ostatnio super mnie wprowadził w błąd, muszę powiedzieć. Szukałam akurat jakiejś trasy dojazdu i bardzo zahalucynował, powiedziałabym. Na szczęście. Trzeba na pewno używać świadomie. Nie, to jest ważne. Nie, to było świadome użycie, tak? Ja oczywiście jak tylko dostałam tą instrukcję, jak dojechać, to sobie zdałam sprawę, że to jest czysta halucynacja. No ale dzień wcześniej wyszukiwałam inne informacje i sobie poradził doskonale. Także to na pewno jest coś, co jest przed nami. Ja wierzę, że za rok... To teraz zapytam, no właśnie, bo to było przed programem zaczęliśmy o tym rozmawiać i to nie było czy, tylko kiedy, tak? I właśnie jakie perspektywy czasowe? No, pierwszy pilotaż już został ogłoszony, tak? W Stanach Zjednoczonych ogłosili, że już można płacić, tak, agentem, poprzez agenta AI. No więc ja myślę, że tak naprawdę teraz, bo jakby technologicznie da się zrobić, tak? No tylko, że jeszcze poza tym, że jest technologia, no to muszą być całe ramy skonstruowane wokół tego, żeby wszyscy uczestnicy płatności czuli się dobrze, tak? A na koniec dnia jest konsument. A to myślisz, że to będzie coś, rozszerzenie PCI na przykład w tym kierunku? Wiesz co, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie tak naprawdę, tak? No bo teraz tak naprawdę wszyscy nad tym pracują. Są, że tak powiem, tabuny ludzi, którzy pracują nad tym, w jaki sposób to powinno działać i jakie standardy powinny zostać zastosowane. Czy to będzie z poziomu PCI, czy to będzie z poziomu organizacji płatniczych, czy to będzie z poziomu legislacji, bo też oczywiście przecież akurat my w Europie mamy Unię Europejską, którzy potrafią bardzo dużo różnych regulacji nam wprowadzać, więc zobaczymy tak naprawdę z perspektywy czasu. Może nawet tak się zdarzy, że to będzie kilka poziomów, tak? Że to będzie tak, że będzie i legislacja krajowa, i regulacje organizacji płatniczych, i jeszcze jakieś inne ciała nadrzędne, standaryzacyjne powiedziałabym, tak? Które wystandaryzują. Natomiast też wiemy, jak jest, Michał, nie? Technologia to jest jedna prędkość, potem mamy adaptację, potem mamy legislację, no więc bardzo dobre pytanie, ale nie wiem, czy do końca bardzo precyzyjnie umiałabym na nie odpowiedzieć. Mistrzami w odnajdywaniu się właśnie w środku. Tak, tak. Żeby znaleźć no dokładnie właśnie. Żeby gdzieś tam znaleźć, ułożyć i zrealizować założone cele. Tak, ja też się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, takiego agenta czy asystenta, którym powiem, że mam niebieski garnitur, potrzebuję do tego buty i on mi dobierze kolorystycznie, poda mi 2 pary, tą poprawę i poproszę, czy chcesz jeszcze kupić. Ci linka podeślę, a już w ogóle już nie linka. Ja już jestem dalej. Okay, nie chcę linka, tylko ja chcę powiedzieć, proszę zamówić do mojego paczkomatu albo do domu, tak? I to jest cały proces zamawiania produktów. Tak sobie to za chwilę wyobrażam. No to ja jestem, bo dzisiaj jesteśmy krok wcześniej, tak? Ja akurat ostatnio robiłam takie ćwiczenie, oglądałam jakiś serial i mi się super podobała torebka pani, która tam w tym serialu była. Wpisałam sobie, zrobiłam zdjęcie, wrzuciłam do czata GPT, napisałam, jaką torebkę nosi tam pani XYZ z tego i tego serialu. Znalazł mi w 30 sekund, potem podesłał mi linki do wszystkich sklepów, gdzie mogę je kupić. No i dzisiaj na tym kończymy. Nie? Ta rozmowa z czatem się dziś skończyła, a wyobrażam sobie, że za jakiś czas ona będzie, właśnie tak jak ty powiedziałeś już, tak? Że za 2 dni będzie w paczkomacie na mnie czekała. Obyśmy tego dożyli.
Daria, to była bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Porozmawialiśmy dzisiaj o przyszłości, o tym, co nas czeka, od biometrii po AI, od pierścieni płatniczych po budowanie zaufania. I myślę, że można to podsumować jednym zdaniem. Technologia ma służyć człowiekowi, ma być niewidoczna, ale też ma być bezpieczna. Dla Was, właścicieli sklepów, najważniejszy wniosek z dzisiejszej rozmowy to nie należy wybierać pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą. Można to połączyć i technologia daje nam takie możliwości. Wybór partnera płatniczego to jest też strategiczna decyzja, która może mieć bezpośredni wpływ na konwersję. Przyszłość to doświadczenia, a nie tylko same transakcje, dostarczanie różnego rodzaju urządzeń, wsparcia, biometrii tych nośników ubraniowych ma nie tylko umożliwić płatnikowi realizację samej płatności, ale tego też związać go z nami i zapewnić mu odpowiedni poziom doświadczenia. No i zaufanie. Zaufanie to jest kapitał, który należy budować i rozwijać, nie tylko poprzez wykorzystywanie technologicznie bezpiecznych rozwiązań, ale też przez edukowanie i pokazywanie płatnikowi, w jaki sposób jego dane są zabezpieczone. Daria, bardzo dziękuję Ci za to, że byłaś dzisiaj z nami i że podzieliłaś się swoją wiedzą. Dziękuję bardzo. Wszystkich Was zachęcam do subskrybowania naszego kanału Przelewy24. W kolejnych odcinkach spotkamy kolejnych ekspertów z branży e-commerce. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i dajcie nam znać, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć na naszym podcaście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, przyszłość płatności zaczyna się tu i teraz.